tym filmie zobaczycie prezentację roweru elektrycznego Engue X Engine. Zapraszam na materiał. Rower przeznaczony jest do jazdy w terenie, jak i po drogach utwardzonych. Koła z grubymi oponami amortyzowane są zarówno z tyłu, jak i z przodu. Łączy cechy roweru miejskiego i terenowego. Rower przychodzi w takiej oto paczce. Waży ona ponad 30 kg. Zamówiony rower dostarczany jest z magazynów w Polsce. Dołączone są instrukcje obsługi roweru oraz wyświetlacza. Są też klucze do montażu. Engue X Engine jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Aby był gotowy do jazdy, należy zmontować kilka elementów. Należy założyć siodełko, zmontować kierownicę, przykręcić pedały, założyć przednie koło i błotnik oraz lampę. Zmontowany tak się prezentuje. Posiada solidny, przeznaczony do dużych obciążeń bagażnik. Przed pierwszą jazdą należy dopompować koła. Zalecane ciśnienie to 1,4 bara. Opony są grube, ich wymiar to 20 na 4 cale. Przed pierwszą jazdą doładowujemy też akumulator. Można go ładować w ramie bez wyjmowania, a także po wyjęciu z roweru. Od spodu ramy znajduje się zamek, który służy do włączenia akumulatora, a także do jego blokady. Rama Engue X Engine wykonana jest ze stopu aluminium. Na tylnym kole zamontowana jest 7-biegowa przerzutka. Rower posiada amortyzację tylnego oraz przedniego koła. Engue X Engine jest w pełni zgodny z normami europejskimi. Moc silnika 250 W, maksymalna prędkość ograniczona do 25 km/h przy wspomaganiu. Przedni amortyzator posiada blokadę.
Dzięki grubym oponom, wygodnemu siodełku oraz amortyzatorowi przedniemu i tylnemu jazda jest przyjemna nawet na nierównych powierzchniach. Na kierownicy znajduje się mechaniczny dzwonek, po lewej przedni hamulec, po prawej tylny. Hamulce są tarczowe, mechaniczne. Mimo że zainstalowana w tym rowerze przerzutka należy do tych niedrogich, sprawuje się bez zarzutu. Dzięki masywnej konstrukcji mogą na nim jeździć osoby o wadze do 150 kg, a dzięki regulacji siodełka oraz kierownicy mogą nim jeździć osoby o różnym wzroście. Błotniki dobrze chronią rowerzystę przed zachlapaniem. Rower jest składany, a więc można go przewozić z powodzeniem w bagażniku samochodu. Uzupełniłem wyposażenie roweru o sakwę na bagażnik, a także dla poprawy bezpieczeństwa w lusterko wsteczne. Lampa przednia oraz tylna zasilane są z akumulatora. Świecą dość jasno. Lampa tylna posiada dodatkowo funkcję stop. Akumulator umiejscowiony jest w ramie. Aby go wyjąć, należy odryglować zamek. Bateria jest na napięcie 48 V, pojemność to 13 Ah, czyli 624 Wh. Połączenie dobrej baterii z silnikiem, który ma tylko 250 W mocy, a który jest zaskakująco sprawny i mocny, pozwala na pokonywanie nawet sporych wzniesień. Rower w prawej rączce posiada manetkę gazu. Fabrycznie jest ona nieaktywna, gdyż jest niezgodna z przepisami. Można jej używać tylko w terenie. Aby ją aktywować, należy przekręcić manetkę gazu do oporu, nacisnąć lewy hamulec i włączyć sterownik.
Na wyświetlaczu pojawi się błąd 22. Oznacza on nieprawidłowość przepustnicy. Nie należy się tym przejmować. Po 8 sekundach manetka będzie aktywna. Gdy manetka gazu jest aktywna, mamy też możliwość używania tempomatu. Aby go uruchomić, należy utrzymać daną prędkość przez 8 sekund. A gdy jeszcze dodatkowo zdejmiemy ograniczenie prędkości, to możemy się poruszać z prędkością do około 45 km/h. Aby anulować funkcję manetki, należy postąpić tak samo jak przy jej aktywacji. Czyli znowu manetkę do oporu, naciskamy lewy hamulec i uruchamiamy sterownik. Czekamy 8 sekund. Po 8 sekundach manetka będzie nieaktywna. NGWE X Engine bardzo wygodnie się podróżuje. Potwierdziło to wiele osób, które testowało ten rower. Na jednym ładowaniu udało mi się przejechać dystans około 60 km. Oczywiście może być on dłuższy lub krótszy, zależnie od wagi rowerzysty oraz ukształtowania terenu, a także od tego, jak przykładamy się do pedałowania. Czy tylko kręcimy pedałami, czy też lekko naciskamy. W takim przypadku przejechany dystans może się wydłużyć nawet do ponad 100 km. Na jednostce operacyjnej wyświetlacza YL80C znajduje się 5 przycisków. Przycisk włączania-wyłączania, przycisk plus, minus, przycisk reflektorów oraz przycisk przełączania I. Po włączeniu wyświetlacza domyślnie będzie on wyświetlał prędkość, stopień naładowania baterii, włączony bieg oraz przejechany dystans od ostatniego kasowania. Naciskając przycisk I, wyświetlane informacje będą przełączane pomiędzy dystansem okresowym, całkowitym, maksymalną prędkością i średnią prędkością jazdy. Aby móc modyfikować parametry sterownika, należy jednocześnie nacisnąć przyciski plus i minus przez około 2 sekundy. TC jest to tryb kasowania okresowego licznika dystansu podróży. Gdy chcemy wyzerować licznik okresowy, wybieramy Y. Czynność tę należy zawsze powtórzyć, gdy chcemy, aby licznik okresowy wskazywał 0. Wyłączenie wyświetlacza nie kasuje tego dystansu. BL jest to ustawienie jasności ekranu wyświetlacza. Mamy 3 stopnie do wyboru. UN odnosi się do wyboru jednostek prędkości. Wybieramy km na godzinę lub mile na godzinę. Wybór zatwierdzamy naciskając krótko przycisk I. Dłuższe przytrzymanie przycisku I powoduje wyjście z ustawień. Była to jedna grupa parametrów do ustawienia. Aby wejść w następną grupę, należy po włączeniu wyświetlacza nacisnąć przyciski jednocześnie plus i minus, a następnie też jednocześnie przycisk minus i I. LD odnosi się do ustawienia średnicy koła. LS to ustawienie ograniczenia prędkości. Możemy ją ustawić w granicach od 12 do 60 km na godzinę. Gdy ustawimy ograniczenie prędkości na maksimum, silnik roweru pozwoli nam rozpędzić się do około 45 km na godzinę.
Przepisowa prędkość to 25 km na godzinę. Jest jeszcze jedna grupa parametrów, ustawienia niestandardowe. Aby wejść w tą opcję, należy nacisnąć jednocześnie przyciski plus i minus, po czym ponownie nacisnąć przyciski plus i minus. UOL jest to ustawienie wyświetlania poziomu baterii na wskaźniku wyświetlacza. Po prostu ustawiamy poziomy, według których będą nam znikały lub pojawiały się kreski stopnia naładowania baterii na wyświetlaczu. SCA to wybór poziomów wspomagania. Możemy wybrać poziomy 0,3, 1,3, 0,5, 1,5, 0,7, 1,7, 0,9 i 1,9. W funkcji SCA, naciskając krótko I, wchodzimy w ustawienie prędkości każdego poziomu. Są to wartości procentowe. Ja wybrałem 3 biegi, stąd ustawienia tylko tych 3. Na pierwszym biegu 50% mocy, na drugim 75%, a na trzecim 100% mocy. CUR to opcja ustawienia limitu prądu. Zakres od 7 do 25 A. Fabryczne ustawienie było 18 A, ale podczas moich testów nie zauważyłem żadnej różnicy między ustawieniem 7 A a 25 A. Ustawiłem więc limit prądu na 7 A. Być może ma to wpływ na żywotność baterii. PAS to opcja ustawienia czujnika wspomagania. RUN to ustawienie kierunku czujnika wspomagania. RUN F to kierunek do przodu, RUN B kierunek do tyłu. W opcji PAS mamy jeszcze ustawienie czułości czujnika wspomagania. SCN. Zakres od 2 do 9. 2 oznacza maksimum czułości, 9 oznacza minimalną czułość. Osobiście nie zauważyłem różnicy podczas jazdy w tych ustawieniach. W opcji PAS, naciskając krótko przycisk I, mamy jeszcze jedną funkcję, ustawienie liczby magnesów. W moim rowerze przy korbowodzie tych magnesów jest 12, a więc ustawiamy taką liczbę. SPS odnosi się do liczby zainstalowanych głowic magnetycznych. Zakres ustawień od 1 do 63. My w rowerze głowicę magnetyczną mamy jedną, a więc ustawiamy 1. Szósta opcja ustawień parametrów to HND, czyli ustawienie funkcji manetki. Gdy manetka jest aktywna, HLN oznacza, że funkcja wspomagania pchania roweru jest włączona. Po przekręceniu manetki rower będzie się poruszał z prędkością około 6 km na godzinę. Gdy włączymy HLY, manetka znowu będzie aktywna w pełnym zakresie. W opcji HND jest jeszcze funkcja HF. Jeżeli wybierzemy HFY, to po obróceniu manetki maksymalna prędkość może osiągnąć tylko wartość odpowiadającą poziomowi wspomagania pokazanemu na wyświetlaczu. Jeśli wybrano HFN, oznacza to, że po obróceniu manetki rower może osiągnąć znamionową prędkość bez ograniczeń wynikających z poziomu wspomagania wyświetlanego na wyświetlaczu. Czyli już na pierwszym biegu osiągniemy maksymalną prędkość. SYS
to opcja ustawień systemu. W tej opcji funkcja DLY to ustawienie czasu opóźnienia baterii. Są 3 czasy: 3, 6 i 12 sekund. Wybranie dłuższego czasu objawia się tym, że gdy zaczynamy jechać rowerem, reakcja silnika jest opóźniona. Może to wydłużyć czas pracy baterii. W opcji SYS funkcja PUSH oznacza włączenie lub wyłączenie przycisku minus do wspomagania prowadzenia roweru. Nie wiem, co oznacza funkcja SSP, ale jest ona nieedytowalna. 8. opcja to ustawienie hasła startowego. Po ustawieniu hasła startowego każdorazowo po włączeniu wyświetlacza będziemy musieli je wpisać. Z opcji ustawień wychodzimy, naciskając i przytrzymując dłużej przycisk I. I na koniec jeszcze jedna opcja: przywracanie ustawień fabrycznych. Wywołujemy ją, naciskając jednocześnie przycisk minus i I. Naciskając i przytrzymując przycisk minus uruchamiamy funkcję wspomagania przy prowadzeniu. Rower będzie się poruszał z prędkością do 6 km/h. Engwe X Engine to mocny, wytrzymały rower elektryczny. Dopasujemy go do każdej osoby i sprawdzi się w każdym terenie. Dziękuję za uwagę.